Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Jak wiecie z ostatniego odcinka, rozpoczęłam nową serię na moim kanale i nosi ona nazwę Róże w ogrodzie. W każdym z odcinków będę prezentowała jedną wybraną odmianę róż, którą warto zaprosić do ogrodu. A bohaterką dzisiejszego odcinka będzie odmiana, o którą najczęściej pytacie. Dzisiaj opowiem Wam o Königin Marie, czyli Królowej Marii. Usiądźcie wygodnie, chwyćcie swoją ulubioną herbatkę czy kawkę i zapraszam do oglądania. Zacznę od tego, że po ostatnim filmie otrzymałam od Was tyle pozytywnych komentarzy i tyle ciepłych słów, że nawet nie wiecie, jak bardzo mnie one zmotywowały do nagrywania kolejnych odcinków serii Róże w ogrodzie. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. A kto jeszcze nie widział ostatniego odcinka, to mówiłam w nim o róży Arthur Bell i oczywiście serdecznie zapraszam Was do obejrzenia recenzji tej odmiany. I choć głównym tematem tamtejszego odcinka była odmiana Arthur Bell, to w komentarzach pod filmem i w wiadomościach prywatnych na Instagramie najczęściej pytaliście o różową różę, która rośnie tuż obok niego. Pytaliście, jaka to odmiana i czy mogłabym o niej opowiedzieć coś więcej. Zatem zgodnie z Waszą prośbą, dzisiaj opowiem Wam wszystko, co wiem na temat róży Königin Marie, czyli Królowej Marii. Jeżeli Wasz ogród jest piękny, ale w niektórych zakątkach brakuje tego czegoś, takiej iskierki, która sprawi, że będzie on wyglądał wyjątkowo, może brakuje różowego koloru, a może pięknego zapachu, to róża Königin Marie będzie dla Was świetnym rozwiązaniem. Zanim jednak przejdę do szczegółów, oczywiście serdecznie zapraszam do subskrypcji, bo na tym kanale znajdziecie mnóstwo ogrodowych inspiracji, ciekawostek na temat roślin oraz triki ogrodowe, które z pewnością Wam się przydadzą. A teraz wracam już do głównej bohaterki naszego odcinka. Königin Marie jest różą wielkokwiatową, która rośnie u nas dopiero kilka sezonów i zawsze, ale to zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie, głównie ze względu na swój piękny różowy kolor. Ale zacznijmy od początku. Odmiana ta została przedstawiona światu w 2020 roku przez firmę Cordes i Synowie. Ma zwarty pokrój i zazwyczaj osiąga około 1 metra wysokości i około 60 cm szerokości, zatem jej pokrój jest raczej szczupły, co uważam za sporą zaletę, bo dzięki temu wygląda bardzo elegancko na rabacie. Producent sugeruje, by na 1 metrze kwadratowym posadzić około 4 sztuk. U nas rośnie tylko 1 sztuka i bardzo ładnie się prezentuje. A co dopiero, gdyby było ich aż 4? Myślę, że szałowy efekt byłby gwarantowany. Pędy są raczej sztywne i wyprostowane, a liście satynowe, ciemnozielone i bardzo zdrowe, co wiele mówi o jej zdrowotności, bowiem jest to odmiana bardzo odporna na choroby, a także na mróz, bo wytrzymuje ona temperatury nawet do -26 stopni. Przyznam, że różę tę kopczykowałam tylko raz i było to podczas jej sadzenia. Od tamtej pory nigdy nie była kopczykowana i co roku świetnie znosi nasze zimy. Warto dodać, że jest ona dumną posiadaczką certyfikatu ADR, który nadawany jest najsilniejszym i najbardziej odpornym różom, które dodatkowo obficie kwitną.
A przy okazji zobaczcie, jak wygląda ta odmiana na przełomie października i listopada. Jak widzicie, jej liście są w bardzo dobrej kondycji i co więcej, szykuje się do kolejnego kwitnienia. Będzie to chyba jej 5. kwitnienie w tym sezonie, co jest idealnym dowodem na to, jak silna, zdrowa i pełna wigoru jest Königin Marie. Moim zdaniem odmiana ta jest bardzo łatwa w uprawie i polecam ją również osobom zaczynającym swoją przygodę z różami. Königin Marie lubi słoneczko jak wszystkie inne róże, ale również świetnie odnajdzie się na stanowiskach półcienistych. Dodam, że na słońcu oczywiście kwitnie znacznie obficiej, ale ze względu na jej jasny kolor kwiatków odradzam stanowisko na pełnym słońcu, czyli na takiej tak zwanej patelni, ponieważ w tak ostrym słońcu kwiatki mogą się lekko przebarwiać. A kolor jej kwiatów jest bardzo oryginalny i poszukiwany, bowiem w zależności od promieni słonecznych może być pudrowo-różowy, a w pochmurne dni liliowo-różowy. Średnica jej kwiatów wynosi około 10 cm. Ponadto róża ta bardzo obficie kwitnie. Najwięcej kwiatów ma oczywiście na przełomie czerwca i lipca, a w całym sezonie powtarza kwitnienie około 4 razy, zatem będzie ona mogła być niezwykłą ozdobą każdego ogrodu przez wiele tygodni. I to nie koniec jej zalet. Najważniejsza dopiero przed nami, a mowa o zapachu. Pachnie ona bowiem niezwykle intensywnie, oryginalnie, owocowo, świeżo, elegancko, po prostu bajecznie. Zresztą, ze względu na swój nietuzinkowy zapach, należy ona do cordesowej serii Parfuma. Najintensywniejszymi akordami zapachowymi są nuty cytrusowe, jabłka oraz liczy, a ponadto można wyczuć geranium, mydło oraz zapach róż historycznych. Całość tworzy tak piękny bukiet aromatów, że najchętniej chcielibyśmy ją mieć stale przy sobie. I jest taka możliwość, bo odmiana ta nadaje się do bukietów, a poza tym możemy uprawiać ją również w donicy i stawiać na przykład na tarasie. Moim zdaniem jest to najpiękniej pachnąca róża w całym naszym ogrodzie. Na marginesie dodam, że nazwa tej pięknej, bajecznej odmiany pochodzi od królowej Marii. Jeżeli oglądacie moje filmy od dawna, to wiecie, że lubię roślinne ciekawostki i bardzo chciałam wiedzieć, od której konkretnie królowej Marii otrzymała imię nasza bohaterka, bo na tronach siedziało wiele kobiet o tym imieniu. Napisałam zatem bezpośrednio do firmy Cordes, która wyhodowała i nadała jej imię. I firma Cordes odpowiedziała, że róża ta otrzymała imię od królowej Marii z Hanoweru, która żyła w latach 1818-1907. Z ciekawostek dodam, że w 1857 roku jej mąż, król Jerzy V z Hanoweru, podarował swojej małżonce Château de Marienburg, które dzisiaj znamy pod nazwą Zamku Krzyżackiego w Malborku. Także musicie przyznać, że całkiem ciekawy upominek. Zatem jeżeli lubicie prezenty, to warto sprezentować sobie właśnie różę Königin Marie. Co ciekawe, odmiana ta jest krosem od Carmen Wurt, która ma ciemniejszy kolor, taki bardziej buraczkowy, pachnie bardzo podobnie i jest również posiadaczką ADR. Dla ciekawego efektu możecie sadzić je również obok siebie. Aby podkreślić piękny kolor Königin Marie, proponuję komponować ją z innymi różami bądź bylinami, najlepiej w kolorze niebieskim bądź fioletowym. Na przykład lawendy, koci miętki, szałwie.
pięknie się prezentuje również w towarzystwie przetacznika kłosowego i może być to fioletowy, niebieski czy nawet różowy, a nawet późno kwitnących czosnków ozdobnych, na przykład w odmianie Gladiator. Również polecam obok niej sadzić ostróżki, a nawet klematisy bylinowe. Jeżeli szukacie więcej inspiracji na temat niebieskich czy fioletowych kwiatów, to polecam Wam dedykowany odcinek, który znajdziecie na moim kanale. Mam nadzieję, że lubicie zarówno róże, jak i byliny, a jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to poproszę o łapki w górę i komentarze. A jeżeli nie wiecie, co napisać, to wystarczy, że zostawicie zielone serduszko w komentarzu. Będzie to dla mnie znak, że nadal tu ze mną jesteś i nadal oglądasz ten odcinek. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie również na Instagramie Pastel Garden. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą obecność. Pozdrawiam gorąco i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Oh, of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you.